Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiaj poopowiadam Wam troszeczkę o oponach. Jak wiadomo, na rynku jest całe multum opon do wyboru. Możemy naprawdę przebierać, wybierać. Warto dobrać sobie takie opony, które będą pasowały do naszego stylu jazdy, tak żeby dawały nam przyjemność, żeby się nie męczyć z nietrafionym zakupem ze złymi oponami, które kupimy. Więc pierwsza istotna sprawa, na jaką musimy zwrócić uwagę, jest to średnica wewnętrzna opony, tak żeby pasowała do obręczy w naszym rowerze. Ja o tym nagram osobny odcinek właśnie o średnicach, o tym, jakie ciśnienie można napompować w oponie, to w ogóle jakie są oznaczenia na boku opony. To jest bardzo istotny temat. Ja myślę, że warto temu poświęcić osobny w ogóle materiał. Dzisiaj zajmę się samym wyborem rodzaju opony. Także może najpierw zacznę od szerokości. Tak jak tutaj widzicie, mam różne opony. Pierwsza jest to opona szosowa. O nie, uciekaj, bardzo wąska. Sprawdzi się idealnie na asfalcie. Wąskie opony raz, że są lżejsze, no bo jest mniej materiału, także jest lżejsza, więc będzie się troszeczkę lżej toczyć i po prostu będziemy sobie z nią jeździć szybciej. Mamy też oponki troszeczkę szersze, no i tak jak tutaj widzicie, jest taka terenowa opona o dosyć dużej, tam około 2 cali szerokość. Taka opona bardzo dobrze się sprawdzi. Po pierwsze da nam komfort, ponieważ większy balon opony można napompować niższe ciśnienie, będzie troszeczkę lepiej te wstrząsy, nierówności i wszelkiego rodzaju przeszkody terenowe nam wybierać, oprócz amortyzatora, ale nie wszyscy mają amortyzatory, więc opona będzie nam sobie ładnie wybierać. I druga sprawa jest taka, że właśnie można jechać na niższym ciśnieniu, także będzie lepsza przyczepność, lepsza trakcja. No to właśnie tak to wygląda. Są jeszcze szersze opony do fatbike'ów, no ale to są już takie 4-calowe, naprawdę solidne opony. Już niestety nie mam takiej opony, żeby Wam pokazać, ale to jest przekrój taki najbardziej typowych, najbardziej popularnych opon. I teraz druga sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to rodzaj bieżnika. I znowu tutaj, tak jak widzicie, jest to opona gładka, całkowicie tutaj nie ma żadnego bieżnika, nie stawia to praktycznie żadnego, nie stawia to po prostu oporu, więc bardzo lekko się toczy, można osiągać na tym większe prędkości przy mniejszym wysiłku. Tutaj z kolei mam oponę typu semi-slick. Ona jest dość gładka na środku, dlatego ładnie się będzie toczyła nam na asfalcie, ale jeżeli sobie wymyślimy, że chcemy zjechać z asfaltu gdzieś na jakąś szutrową, gruntową drogę, nawet i do lasu, to po bokach mamy tutaj bardzo fajny bieżniczek, który też nam zapewni pewną dozę stabilności, przyczepności. Będzie po prostu się łatwiej jechać. I tutaj na końcu prawdziwa terenowa opona z agresywnym bieżniczkiem. Drobne klocki, ale jest ich dużo. Bardzo dobrze sprawdzi się w terenie. Tam, gdzie mamy mokro, gdzie jest ślisko, gdzie jest grząsko, gdzie jest błoto, będzie świetna przyczepność, świetna trakcja, bardzo dobra droga hamowania. Niestety będziemy mieć z takim bieżnikiem drobny problem na asfalcie, ponieważ takie klocuszki stawiają naprawdę dosyć duży opór toczenia. Będzie ta opona hałasować i przy okazji odbierać nam część energii, także będzie trzeba więcej siły włożyć w pedałowanie, aby na asfalcie też nie pojedziemy w każdym razie tak szybko jak na takiej gładkiej oponie. Trzecia sprawa jest taka jeszcze przy oponie. Jak widzicie, tutaj ta opona bardzo ładnie mi się zwija, a tutaj te opony, które mam w drugim ręku, już niestety się tak dobrze nie zwijają. Można je ale to się złamie. Dlaczego się tak dzieje? Tutaj w oponie, ja sobie z tym poradzę, tutaj w oponie mamy rancik z jednej strony, z drugiej strony. On zaczepia się o obręcz, klinuje się, dzięki temu opona trzyma się w obręczy, nam nie wyskakuje podczas jazdy. I w tych oponach mamy zastosowaną stalową linkę tutaj w oplocie. Ona jest, tak jak właśnie widzicie, w ogóle nie jest giętka, opony za bardzo się nie da się złożyć. Tutaj natomiast w tej oponie mamy zastosowany kewlarowy pasek, taką kewlarową linkę. Jak widzicie, oponę można spokojnie, śmiało, bez żadnego problemu złożyć. Ja to robię teraz niedbale, ale jakby się postarać, to jeszcze ładnie można byłoby to złożyć. I dzięki temu, po pierwsze, tą oponę możemy sobie schować gdzieś do sakwy, gdzieś do jakiegoś bagażu, żeby mieć taką awaryjną oponę ze sobą. Druga sprawa, taka opona będzie po prostu lżejsza. Ja tak z mojego doświadczenia ważyłem kiedyś takie opony, około 80 gramów, z tego co kojarzę, na jednej takiej oponie można zaoszczędzić. Jeżeli komuś zależy na wadze roweru, na wadze samych kół, można sobie takie opony zafundować, są niestety zazwyczaj droższe od drutowych. I teraz bardzo ważna sprawa. To nie jest tak, że mamy tylko szosowe, gładkie opony wąskie i bardzo szerokie, górskie z takim bieżnikiem.
Producenci przyszykowali nam naprawdę multum opon do wyboru, do koloru. Możemy sobie kupić wąską oponę, ale z bieżnikiem terenowym, która na przykład sprawdzi się w rowerach przełajowych. Możemy sobie szybko jeździć, ale z drugiej strony jakaś tam przyczepność będzie. Z drugiej strony możemy sobie kupić oponę szeroką, ale na gładkim bieżniku, ewentualnie z jakimiś nacięciami, tak jak tutaj właśnie w tym rowerze, który pożyczyłem od Moniki. I taka opona bardzo dobrze sprawdzi się w mieście. Da nam komfort, da nam jakąś amortyzację pewną, ten balon opony. Z drugiej strony nie będzie stawiała oporów toczenia, nie będzie to taki traktor. Ja bardzo często spotykam się z Waszymi pytaniami, to tak dodam szybko na marginesie. Mówicie mi, no a słuchaj Łukasz, to chciałem kupić rower, co myślisz o oponach w tym rowerze? Powiem Wam tak, opony to jest rzecz jakby wtórna, można sobie je szybko wymienić, nawet w sklepie można się dogadać, żeby panowie przy zakupie od razu wymienili w rozliczeniu i dobrać sobie takie opony, jakie chcemy. To, że kupujemy rower górski, nie musi od razu oznaczać, że kupujemy grube opony z bieżnikiem takim terenowym. Można sobie też wymienić na grube, komfortowe opony, ale po prostu bardziej gładkie, czy ewentualnie semi-sliki, które umożliwią nam wjechanie gdzieś w teren, ale no nie będziemy powiedzmy na nich jakoś bardzo szaleć. To jest też bardzo fajna sprawa. Także jak widzicie, wybór jest naprawdę duży. Możemy sobie spokojnie wybrać każde opony do dowolnego zastosowania, czy chcemy sobie pojechać w teren, czy chcemy sobie pośmigać na asfalcie, a może wolimy co pomieszać, pojechać sobie i na asfalcie szybko w miarę, i w terenie szybko w miarę, wziąć sobie taką uniwersalną oponę typu semi-slick. Producenci na nasze wymagania mają przygotowane po prostu opony. Powiem Wam też jeszcze na koniec taką rzecz, że nie ma opon stricte uniwersalnych, znaczy opon też dostaję często pytania, Łukasz, powiedz, jaka opona byłaby, żeby było szybko na asfalcie, ale żebym w terenie też zapierdzielał, żebym po piachu przejechał i w ogóle nie ma takich opon. Niestety trzeba mieć 2 komplety opon, może i 3, ale dwa co najmniej, żeby mieć możliwość dobierania sobie opon do tego, w jakim terenie będziemy jeździć. Więc warto to po prostu przemyśleć, zastanowić się. To, że w rowerze takie akurat są opony, a nie inne, nie znaczy, że nie można ich wymienić na takie, które będą nam opowiadać. Także słuchajcie, to o oponach w takim razie na dzisiaj będzie tyle. No i dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!